Widzicie tę kropkę i widzicie tę rudą kropkę? To jest odprysk lakieru na masce, który na pewno ma już jakiś czas, no bo widać tutaj rdze. I jak czytam Wasze komentarze, to czasami zadajecie pytania, mądre pytania, czy na przykład te samochody mają ocynkowaną blachę. Zaraz się przekonamy, bo w przypadku MG, pod testem którego to pytanie się pojawiło, oczywiście bez wątpliwości mogę powiedzieć, że MG ma blachy ocynkowane. A tutaj, pamiętacie Renault Espace? To bardzo dobrze, że pamiętacie, to znaczy, że jesteście starzy, bo segment minivanów, a Espace pojawił się w 1984 roku, w Europie wyginął. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest Auto Made in China, a dokładnie Maxus EUNIQ 5. W Chinach znany także pod nazwą EG50 albo MIFA 5. MIFę mogliście kojarzyć, bo w Polsce też jest taki samochód, też Maxusa. MIFA 9 to olbrzymi SUV, a EUNIQ 5 jest mniejszym SUV-em. I jeśli mówimy o SUV-ach, to oznacza, że w przypadku elektrycznego napędu ten samochód nie ma praktycznie konkurencji. No bo kto produkuje minivany i na dodatek jeszcze elektryczne? Nikt. Chociaż trzeba powiedzieć, że minivany przeżywają pewien powrót, no bo pamiętamy Lexusa LM, olbrzymi samochód, wygodną salonkę, luksusową, albo M90, czyli Volvo, które dopiero pojawi się na rynku. I Volvo jest tutaj świetnym przykładem, bo minivany bardzo spodobały się w Azji. Azjaci kochają ten segment samochodów, no a przecież, jak wiadomo, Volvo to jest samochód chiński. Maxus EUNIQ 5 ma 4,80 m długości, a rozstaw osi to 2,80 m. Plasuje to gdzieś to auto pomiędzy Superbem, nieco większym, i mniejszą Skodą Octavią. Ale tutaj mamy zdecydowanie wyżej poprowadzoną linię dachu, no i bardzo długi tył, co może sugerować, że w środku jest tak naprawdę bardzo dużo miejsca. Ale zanim wejdę do środka, trzeba powiedzieć o napędzie. To jest samochód czysto elektryczny, jak możemy się tutaj przekonać, i zasięg tego samochodu to 437 km. Przynajmniej tyle twierdzi, że przejedzie ten samochód producent. Jaka jest prawda? To zależy, ale są osoby w Polsce, którym udało się przejechać tym samochodem 400 km. Oczywiście snując się z niewielkimi prędkościami po mieście. Na trasie, jeśli jedziemy nieco szybciej z prędkością autostradową, no to zasięg spada do 250, góra 300 km. Ale jak to się przekłada na dane techniczne? Pojemność akumulatora tutaj ma 70 kW, a moc tego samochodu to 177 koni mechanicznych. Oczywiście napęd jest tylko i wyłącznie na jedną oś, na oś przednią. Akumulatory są nisko umieszczone między osiami, a silnik zamontowany z przodu. 177 koni mechanicznych, napęd na przednie koła, masa, jak to w przypadku elektryka, około 2 ton, chociaż niecałe 2 tony. I jeden poważny mankament tego samochodu, który się ujawnia po 40-50 km na godzinę. To jest szum, który bierze się z tego kwadratowego słupka drzwi. Poza tym jeździ się tym samochodem dość bezszelestnie, cicho i przyjemnie, komfortowo, no bo wiadomo, to jest samochód elektryczny, więc nie słychać silnika spalinowego, no bo niby skąd miałoby być go słychać. To wcale nie jest takie śmieszne, bo w Chinach ten samochód, a także na innych rynkach występuje w wersji spalinowej. Więc tutaj złośliwcy powiedzą, że to jest taka udawana elektryczna zabawka, no bo to jest konwersja tak naprawdę samochodu spalinowego na samochód elektryczny. No tak, owszem, ten samochód występuje z silnikiem spalinowym, ciekawostka 1.3 albo 1.5, czterocylindrowe silniki, no i moc waha się od 120 do 150 koni mechanicznych. Nieźle, całkiem nieźle. Jeśli mówimy o designie Maxusa EUNIQA 5, nie wiem czy dobrze wymawiam, chociaż ta nazwa jakoś dziwnie mi brzmi w uszach, EUNIQ, co słyszycie? Zostawmy to. Jeśli mówimy o designie tego samochodu, to ważna jest jedna informacja. Ten samochód pojawił się na rynku w 2019 roku, więc tak naprawdę to jest stary samochód. On przez cały proces produkcji przeszedł kilka drobnych modernizacji, ale tak naprawdę wygląda dokładnie tak samo od początku, kiedy trafił na rynek. Zobaczcie, jak ładnie zaprojektowany jest ten grill. I wiem, że teraz będziecie się śmiać i powiecie, jak ładnie, ale
jeśli patrzę na współczesne grille, na przykład samochodów marki Audi albo Lexusów, to tam dokładnie są takie same kostki bardzo mocno wystające w piano blacku, tu dodatkowo jeszcze ze srebrnymi wstawkami. Srebrna listwa, duży napis, bardzo masywny przód, no i tutaj maska z delikatnym przetłoczeniem. Chodźcie Wam coś pokażę, bo nie powiedziałem Wam o jednej rzeczy. Bardzo się cieszę, że ten samochód trafił do kanału Auto Made in China. Ten element chciałem pokazać, bo tak naprawdę rozprawimy się tutaj także z samochodami używanymi. Ten samochód ma 13 000 kilometrów przebiegu i pochodzi z 2022 roku, więc można to potraktować jako auto używane. Gwarancja na ten samochód wynosi 5 lat albo 100 000 kilometrów, ale skoro to jest samochód elektryczny, to inna jest gwarancja na baterię. I to jest 8 lat z limitem kilometrów już 200 000, więc całkiem sporo. Widzicie tę kropkę i widzicie tę rudą kropkę? To jest odprysk lakieru na masce, który na pewno ma już jakiś czas, no bo widać tutaj rdze. I jak czytam Wasze komentarze, to czasami zadajecie pytania, mądre pytania, czy na przykład te samochody mają ocynkowaną blachę. Zaraz się przekonamy, bo w przypadku MG, pod testem którego to pytanie się pojawiło, oczywiście bez wątpliwości mogę powiedzieć, że MG ma blachy ocynkowane. A tutaj 70 grubość lakieru, no jest ocynk. Stal ocynkowana, widać. Widzicie? Błotnik, stal ocynkowana. Maska. Tu zrobię. A maska, widzicie, zwykła stal. Nie ma ocynku, dlatego tam taka rdza. Idziemy na tył. Stal, chociaż brzmi jak plastik. Stal ocynk. I tylna klapa. Newralgiczny punkt wielu samochodów, nie wspominając Mercedesa. O, zwykła stal. Zatem można powiedzieć, że błotniki i drzwi są w ocynku, a tylna klapa i maska już nie. Widzicie? Przydaje się takie urządzenie. Wracając do designu, warto wspomnieć, że ten samochód, chociaż duży, zgrabnie wygląda przez tą linię okien, która jest poprowadzona przez całą długość nadwozia. Dodatkowo mamy tutaj srebrną listwę aluminiową na dole, co mogłoby sugerować, że te tylne drzwi są odsuwane. To niestety jest tylko w większym minivanie, czyli Mifie 9, czyli już tak naprawdę takim solidnym vanie. Trudno jest zaprojektować zgrabnie taką wielką przestrzeń. Tu mamy zderzak, duży napis z czarną listwą. Przypominam, 2019 rok to były czasy w motoryzacji, kiedy jeszcze nikt nie myślał o takiej długiej listwie świecącej, modnej dzisiaj. Czarna szyba, wycieraczka i nieduży spoiler. Może się komuś ten samochód podobać, może się nie podobać, ale jest jak na swój gabaryt, dość kompaktowy, nie za szeroki, co bardzo ułatwia wsiadanie do tego samochodu. Wsiadamy najpierw do tyłu, czy najpierw do przodu? No wiem, że chcecie, żebym wsiadł do tyłu, tym bardziej, że drzwi nie są tutaj odsuwane, ale jest jeszcze jedna śmieszniejsza rzecz. Na początku, bo ten samochód w Polsce jest oferowany już od ładnych kilku lat, on był nie dosyć, że droższy, to występował w dwóch wersjach urządzenia wnętrza. 2-3-2 albo 2-2-2. Teraz jest tylko i wyłącznie w jednej wersji, czyli 2 fotele z przodu, 2 fotele na środku i 2 fotele w trzecim rzędzie. Jak zatem dostać się do trzeciego rzędu? Nie ma tutaj składania fotela, przesuwania. Można zrobić coś takiego, no ale trudno tutaj wejść. Można przesunąć fotel tak i zrobić znowu to, ale tutaj trudno jest wejść przez ten próg, przez ten element. Zatem chińska myśl techniczna mówi, że trzeba wejść przez środek. Zrobię to trochę z większą gracją. Nie wiem, czy to jest większa gracja, czy nie, ale miejsca z tyłu jest tyle. No owszem, mógłbym przesunąć ten fotel. Ten jest przesunięty. Utrudnię zadanie silnemu. Silny z gracją też wszedł tutaj do środka. Jak fotel przede mną jest przesunięty, no to moje nogi się tutaj mieszczą. I jestem zaskoczony nie tyle ilością miejsca, co ilością miejsca na stopy, bo z reguły bywa tak, że tego miejsca nie ma zbyt dużo. Tutaj miejsce na stopy mam. Więc mogę powiedzieć, że niższa osoba zmieści się tutaj i może siedzieć nawet całkiem wygodnie. Zobaczcie, są zagłówki. Te oparcia
mogę regulować. No 2 położenia są, 3. Tu mamy miejsce na 2 cup holdery, duże okno, to jest fajna rzecz, ale nie ma tutaj żadnych nawiewów, nie ma tutaj na przykład żadnego wyjścia USB, więc jeśli chcecie, żeby tutaj dzieciaki jeździły, no to wyposażyć je trzeba w powerbanki. Jeśli to jest schowek na telefon, no to jest całkiem sprytny schowek, tylko mógłby być czymś miękkim wyłożony, żeby telefon się nie rysował. Miejsca tutaj? Nie można już cofnąć fotela, nie można go wyregulować na wysokość. Można sobie oczywiście opuścić oparcie i zrobić z tego leżankę. Mamy podłokietnik dość wygodny, więc jestem w sumie zdziwiony, że tutaj jest wystarczająco miejsca. Oczywiście za mną już nikt nie usiądzie. Przede mną, gdyby fotel przesunąć do przodu, to miałbym jeszcze więcej miejsca, a na stopy, nad głową wszystko tutaj dobrze wygląda, jeśli chodzi o wykończenie i materiały. Muszę Wam powiedzieć, że Maxus to jest marka, no powiedziałbym, dobry średniak. I czuć to po wszystkich materiałach, które są wykorzystane do wykończenia wnętrza tego samochodu. Tu jest oczywiście twardo, tu jest plastik, który ma imitować, nie wiem, tu aluminium, drewno czy cokolwiek. Wszędzie tutaj jest twardo, tu jest kawałek miękkiego, ale tu jest znowu twardo. Więc ta jakość nie jest najwyższych lotów, znana na przykład z samochodów NIO. Ona jest porównywalna, bym powiedział, do MG, do Bajka. To jest taka dobra, średnia półka. Te wszystkie elementy, które tutaj mamy, one działają. Stolik jest, jak się oprę, to oczywiście się składa, bo nie wiedzieć dlaczego jest tak wymyślony, że nic nie można na niego postawić. Jest siatka na telefon, czy na coś jakiegoś drobniejszego. Tutaj mamy jeden port USB. Tutaj mamy również klimatyzację i siłę nawiewu, ale tylko i wyłącznie siłę nawiewu. Niestety nie możemy regulować temperatury dobrej to. No i mamy nieduży schowek. Podłoga jest prosta, więc nie ma problemu z wsiadaniem do tyłu, chociaż nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Bagażnik. Bagażnik w tego typu samochodach jest duży i pakowny. Zobaczcie, jaki jest kwadratowy otwór drzwi. Ale przy założeniu, że mamy rozłożone fotele trzeciego rzędu, no to ten bagażniczek jest niewielki. Tutaj mamy pod podłogą drobne jakieś takie przegródki. Ważna rzecz, gdzieś musimy schować kable. Kable, które są za dopłatą. Kosztują 1500 zł. Zestaw naprawczy jest w standardzie. Więc jeśli mamy taką konfigurację siedzeń, to miejsca tutaj mamy nie za dużo. I tutaj właśnie pojawia się problem minivanów, bo z jednej strony to są całkiem sporych rozmiarów samochody, którymi można by pomyśleć, pojedziemy na wakacje. No tylko jak 6 osób pojedzie na wakacje, to gdzie się zapakuje? Na dach, bo tutaj mamy relingi, więc można zamontować sobie trumnę na dachu. Ale wystarczy, że zobaczcie, zagłówka nie schowałem i już jest problem. Fotel przesunąłem i już jest problem. Trzeba kupić Range Rovera, tam wszystko jest elektryczne. Jeśli złożymy już trzeci rząd foteli, no to ta przestrzeń bagażowa całkiem jest imponująca. Niestety, podłoga nie jest płaska, ale też powiedzmy sobie szczerze, nie jest to taki próg jak na przykład, pamiętam, bagażnik Superba na przykład, gdzie normalnie był taki stopień. Tutaj ten próg jest niewielki. Aż ten silny to jest szczególarz. Od razu mnie zapytał, a ile to jest w litrach. Więc jeśli jesteście ciekawi, ile ten bagażnik ma pojemności w litrach, to przy takim złożonym oparciu tylnych foteli ten bagażnik ma 756 litrów pojemności. A ile ma, jak oparcia postawimy? Wtedy niestety nie ma takiej wartości w całym cenniku i w całym konfiguratorze. Zresztą przyznam Wam się szczerze, że patrząc w ten konfigurator wielu rzeczy tutaj nie znajdziemy. Jeśli mamy kategorię bagażnik i przestrzeń bagażową, to mamy jej długość 450 mm na 1050 na 900, a jeśli bez właśnie trzeciego rzędu siedzeń, no to ona rośnie do 1150, 1050 i 900 mm. Po co komu wymiary w milimetrach pojemności bagażnika? Już operujmy tymi litrami. Więc przy złożonych fotelach, czy rozłożonych fotelach mamy tutaj, zdaniem innych źródeł, 400 litrów, co nie chce mi się uwierzyć. Dane techniczne milczą także na temat pojemności franka. Zatem, żeby to dokładnie sprawdzić, muszę otworzyć
przednią maskę, no i Franka tutaj nie ma, bo Franek sobie poszedł, bo tutaj mamy całą elektrownię. Chociaż miejsca na jakąś płaską torbę trochę by tutaj się znalazło. Pamiętajcie, bo to jest ważne w przypadku samochodów elektrycznych. Nigdy, ale to nigdy pod żadnym pozorem nie dotykajcie tych pomarańczowych przewodów. Tutaj naprawdę jest bardzo wysokie napięcie i nawet jeśli samochód jest wyłączony, czasami możemy spowodować jakąś iskrę, no i wtedy klops. A jeśli mówimy o samochodzie elektrycznym, no to muszę Wam pokazać, gdzie jest gniazdo ładowania. Z przodu jest gniazdo ładowania. I żeby je otworzyć wzorem innych chińskich samochodów, trzeba wejść do menu. Nie dosyć, że trudno znaleźć ładowarkę, to jeszcze trudno znaleźć gniazdo ładowania. Halo, Sezamie, otwórz się. Tylko jak to otworzyć? O, zobaczcie, tutaj jest nawet taki znaczek, że to tutaj jest. I to tutaj jest gniazdo ładowania. Gniazdo ładowania, proszę bardzo, normalny CCS-ik. Bo ten samochód można ładować albo prądem stałym, albo prądem zmiennym. Niestety, w przypadku prądu zmiennego, czyli AC, maksymalny prąd ładowania to jest jedna faza, więc to jest jakieś 7-7,5 kW, ale w przypadku DC, no to już jest imponujące 130. Chociaż jak pokazują testy, maksymalny pikowy moment to jest jakieś 90 kW. Najważniejsze, od tego chciałem zacząć moją opowiastkę w środku samochodu, bo później o tym zapomnę. Ile kosztuje Maxus EUNIQ 5, zwany na innych rynkach MIFON 5 albo EG50? Jeszcze do niedawna, bo jak wspomniałem, ten samochód jakiś czas już jest oferowany na naszym rynku, jeszcze do niedawna ta cena mogła nieco szokować, bo to było sporo ponad 200 000 złotych. Ale importer tego samochodu poszedł po rozum do głowy i obniżył cenę. Teraz ten samochód kosztuje 199 000 brutto, a jeśli weźmiemy pod uwagę dopłatę z programu Mój Elektryk, to ta cena jeszcze się zmniejsza. O ile? No, dopłatę, czyli o 18 albo w przypadku karty dużej rodziny około 27 000 złotych. Biorąc pod uwagę, że ten samochód nie ma konkurencji, bo na rynku nie ma minivanów zbyt wielu, a już minivanów elektrycznych to w ogóle, tej klasy, tego segmentu, tego gabarytu, no to jest to ciekawa alternatywa. No tak, mówiłem Wam, że Maxus to jest taki dobry średniak i to widać na każdym jego elemencie. Tu jest twarde, tu jest miękkie, ale takie trochę oszukane. Miękkie, jest fajna nitka normalna, czyli naturalna nitka, bo ta nitka mam wrażenie, że już jest z wtryskarki, chociaż no tak, chyba ona jest z wtryskarki, więc to jest sztuczna nitka. Są te aluminiowo-plastikowe wstawki srebrne. Fajnie, że to jest satynowe. No i jest trochę pianobleka, ale nie za dużo, bo ta cała konsola środkowa to jest tak naprawdę biurkowy organizer. Mamy dwa cup holdery, mamy półeczkę na ładowanie telefonu, mamy miejsce na okulary albo na coś tam jeszcze, mamy dwa porty USB i gniazdo zapalniczki, a tutaj jeszcze całkiem rozsądnych rozmiarów schowek. Mamy także schowek w podłokietniku. On jest nawet dość głęboki. I jest jeszcze schowek tutaj, pod tym całym organizerem. I długo zastanawiałem się, i Wy też się zastanawiacie, pisząc to w komentarzach, czy chińskie samochody faktycznie pachną trampkiem. W tym przypadku niestety nie wiem, bo znalazłem tutaj pachnidełko i wiedziałem, że trzeba się go pozbyć. Ale czy tutaj śmierdzi trampkiem? Tego nie wiem, bo czuć zapach tego dziadostwa. Ale mam wrażenie, że samochody chińskie już przestały brzydko pachnieć. Po prostu ten plastik już jest lepszej jakości. Ale nie będę już tutaj się tak rozpływał nad jakością tego samochodu. Pamiętajcie, średniak. I tą średnią klasę widać w takich newralgicznych miejscach, na przykład tu gdzieś, gdzie plastik styka się z uszczelką, to jest trochę nie tak spasowane. Ten plastik na dole trochę też mógłby być lepiej doprecyzowany, jeśli chodzi o montaż, ale jakościowo to auto robi całkiem niezłe wrażenie. Czy wrażenie dobre robi ten ekran dotykowy? On jest duży, jest bardziej w poziomie niż w pionie, ale
Moja uwaga do chińskich samochodów, taka generalna, no jest taka, że te ekrany nie są bardzo kontrastowe, przydałoby się nad tym popracować, a samo menu jest bardzo proste, tutaj nie jest naprawdę skomplikowane. Mamy 4 widgety, które możemy sobie tutaj dowolnie konfigurować. Mamy oczywiście radio, mamy telefon, mamy coś w rodzaju przycisku Home, czyli do widoku, takiego powrót do widoku podstawowego i obojętnie co bym nie nacisnął, to widzicie, że tutaj wiele się nie zmienia, więc to już sugeruje, że tych funkcji tutaj nie ma zbyt wiele. Ale jeśli mówimy o tym, co może się przydać, no to jest na przykład Apple CarPlay montowany w standardzie, bo pamiętajcie, że na naszym kanale pokazujemy Wam samochody, które są w oficjalnej sprzedaży w Europie i te samochody są wyposażane w takie systemy, które my w Europie bardzo lubimy i pokazujemy też samochody, które pochodzą na przykład z prywatnego importu, jak ID.3 z fabryki FAW Volkswagena w Niemczech, albo samochody, których w ogóle w Europie nie ma i które są sprowadzone indywidualnie i te samochody pozbawione są tych wszystkich funkcji, pozbawione są na przykład nawigacji i wielu innych elektronicznych, cyfrowych gadżetów. Tutaj podstawowe rzeczy mamy też system kamer 360, no niestety jakość tych kamer nie jest jakaś zadowalająca, mogłaby być jakość lepsza, może to jest kwestia kamery, może to jest kwestia wyświetlacza, ale możemy sobie zmieniać widoki, czyli tych kamer jest kilka, z przodu, z tyłu, po lewej i po prawej stronie i mamy coś, co jest śmiesznym rozwiązaniem, wcześniej czegoś takiego nigdzie nie zauważyłem. Oprócz tych ikonek, czyli ekranu dotykowego, mamy fizyczny przycisk. Przycisk, który służy tak naprawdę do powrotu do ekranu początkowego. Nie powiedziałem o najważniejszej rzeczy, bo nie wszystkie funkcje przeniesione są do ekranu dotykowego, tylko poniżej kratek nawiewu mamy panel dotykowy, a tutaj w środkowej części tej konsoli środkowej, czyli tunelu środkowego, mamy przycisk do podgrzewania foteli, auto hold, wyłączanie ESP, tryb Eco i Reg, który nie wiem co znaczy. Zanudziłem Was? No to jeśli nie, to przed oczyma kierowcy jest też wyświetlacz. To nie są analogowe zegary, czyli obrotomierz i prędkościomierz. To jest normalny, wirtualny kokpit i tutaj z kolei widzimy wszystkie podstawowe funkcje samochodu, czyli prędkość, zużycie energii, ale o tym to powiem Wam podczas jazdy. Zanim silny ruszy swoim Mustangiem, ja dodam tylko, że spośród wszystkich systemów asystujących, a jest ich sporo, system, który ostrzega przed wypadkiem, system utrzymujący samochód w pasie ruchu, system wykrywający prędkość i czytający znaki i wiele innych, te wszystkie systemy możemy dowolnie sobie włączać i wyłączać. I w odróżnieniu od samochodów europejskich, jeśli je wyłączymy, to po wyłączeniu i uruchomieniu samochodu one znowu są aktywne. Tutaj tylko aktywuje się Forward Collision Warning, czyli wszystkie inne są cały czas wyłączone. Przede wszystkim muszę Wam powiedzieć, że przestrzeni tutaj za kierownicą jest wystarczająco dużo. Nawet mam wrażenie, że muszę przysunąć się troszkę do kierownicy, bo siedzę jakoś tak za bardzo rozwalony. Miejsca jest pod dostatkiem. Nic tutaj się nie wrzyna w prawe moje kolano, co nie jest takie oczywiste. W wielu samochodach tak jest tutaj wyprofilowany ten plastik, że przy dłuższej trasie moje kolano cierpi. Po prawej stronie też noga spoczywa bardzo fajnie na tym boczku drzwi, akurat tutaj na głośniku w drzwiach. Dostęp do wszystkich przycisków jest bardzo dobry, do tego panelu klimatyzacji, do tych przycisków tutaj. Podłokietnik jest w dobrym miejscu, jak dla mnie, mam 198 cm wzrostu. Ta prawa ręka sobie wygodnie tutaj leży. Ten podłokietnik nie jest regulowany na wysokość ani do przodu czy do tyłu, ale jest to dobrze wymyślone. Mam wrażenie jednak trochę, że cała ta deska, i to jest taka uwaga generalna do samochodów marki Maxus, jest tak zaprojektowany, że ta deska rozdzielcza, ona mam wrażenie, że jest bardzo nisko umiejscowiona, albo takie mam wrażenie, albo przyzwyczajony jestem do europejskich samochodów, w których ta deska jest mocno podniesiona i mocno wysunięta w stronę kabiny. Tutaj na pierwszy rzut oka jest to dość śmiesznie rozwiązane, bo rzadko kiedy widzę całą deskę rozdzielczą i to, co dzieje się tutaj. Musimy Panią przepuścić, proszę bardzo. Tak. Kierowcy chińskich samochodów są bardzo kulturalni, w odróżnieniu od innych kierowców w samochodach innej marki.
Rzadko zdarza się, że widzę na przykład kratki klimatyzacji, które są przed przednią szybą. Maska z kolei, to jest też śmieszne, maska jest dość wysoko poprowadzona i też rzadko się zdarza, że widzę wycieraczki i ten czarny pas plastiku, ta maskownica między maską, a właśnie przy wycieraczkach, a szybą. No, tak tutaj jest. A wcale nie mam poczucia, że siedzę jakoś strasznie wysoko, jak na taborecie. Więc to jest takie pierwsze wrażenie. Jest tutaj wygodnie, mam wystarczająco dużo miejsca. Jeśli chodzi o te wszystkie przyciski, to nie powiedziałem o tym. Przy kierownicy po prawej stronie mamy przyciski do obsługi radia i telefonu. Ja w prosty sposób już sobie sparowałem telefon, więc gdyby ktoś do mnie zadzwonił, mogę legalnie rozmawiać i jechać. Po lewej stronie są przyciski do tempomatu, ale jedziemy, rozpędziliśmy się do 90 km na godzinę. No i co? I co? No, dość duże pudło rezonansowe, więc hałas tutaj jest, to nie jest denerwujący hałas, ale słychać ten szum z przednich drzwi. Na szczęście od dachu nic tutaj nie słychać. Przyspieszenie, jadąc 90 km na godzinę i wciskając pedał gazu w podłogę, to nie mam jakiegoś wrażenia, że to przyspieszenie jest takie wciskające w fotel. Za to po przekroczeniu 110 km no, torpedujący jest ten hałas. Jadę 80 km na godzinę, wciskam pedał gazu w podłogę, no i niestety brakuje mi trochę dynamiki, brakuje mi takiego mocnego przyspieszenia, do którego przywykliśmy w przypadku samochodów elektrycznych. Niby 177 koni mechanicznych, a tego nie czuć. No, wyobrażam sobie, że jakbym jechał tutaj z rodziną i jeszcze z bagażem, no to ta dynamika by była jeszcze gorsza. Mam 120, pedał w podłogę i w zasadzie nic się nie dzieje. Prędkość maksymalna tego samochodu to 160 km na godzinę i bardzo dobrze, że nie można tutaj jechać szybciej, bo przy 130 ten szum opływającego powietrza jest tutaj bardzo mocno irytujący. Ojej. I samochód jest podatny na takie boczne podmuchy wiatru. Dzisiaj faktycznie sporo jest tego wiatru, mocne są te podmuchy, no ale jeździłem większymi samochodami i ten efekt był zdecydowanie łagodniejszy w innych samochodach, mówiąc delikatnie. Sprawdzimy teraz tempomat. Czy jazda na tempomacie nie spowoduje, że wypadną mi ostatnie włosy z głowy? Włączam tempomat, proszę bardzo. Ustawiam sobie prędkość 95 km na godzinę. Zwiększymy tę prędkość. Proszę bardzo. Wszystko tutaj widzimy na tym ekranie. Spokojnie, spokojnie. Najechałem tylko tutaj na pas. Dobrze, mamy 114 km ustawione. Mam tą odległość ustawioną na najbliższą, czyli najkrótszą. Co ciekawe, w nie wszystkich chińskich samochodach tempomat jest aktywnym tempomatem. Tutaj on nie dosyć, że jedzie z zadaną prędkością, to jeszcze jeśli samochód, przed chwilą jakaś Kia wjechała mi pod maskę, no to samochód od razu przyhamuje. Mamy oczywiście standardowo 3 odległości do wyboru. Ja jadę teraz na tym najmniejszym dystansie do samochodu poprzedzającego i muszę wam powiedzieć, że to działa bardzo porównywalnie z tymi tempomatami, do których przywykłem w europejskich samochodach, więc tutaj działa to po prostu bardzo intuicyjnie, ale też nie ingeruje w taki sposób nerwowy i nawet jeśli samochód przyhamowuje albo przyspiesza, to robi to w bardzo płynny sposób. Nie tak jak na przykład niektóre samochody europejskie, gdzie ta ingerencja jest taka zero-jedynkowa. Tutaj mogę śmiało odłożyć nogę z pedału gazu i sobie podróżować w spokoju. Chciałem, bo wyłączyłem wszystkie te systemy, ale zaraz do nich wrócę i włączę je wszystkie, żeby zobaczyć i sprawdzić, czy to pikanie jest takie dość... O, słyszycie? Specjalnie świadomie najechałem na linię, żeby pokazać wam, jak system ostrzega właśnie o niezamierzonej zmianie pasa. I jeśli tylko najedziemy na linię, to od razu słyszę piszczyk, brzęczek. O, i jak jadę na prawą stronę, to również z tego samego miejsca usłyszę dźwięk,
Chociaż w niektórych samochodach jest to bardziej zaawansowane i jeśli najeżdżam na lewą linię, to słyszę ten dźwięk z lewej strony, a jeśli na prawą, to z prawej strony ten dźwięk się roznosi. Zupełnie inny brzęczyk jest do ostrzeżenia mnie o przekroczeniu prędkości. No tutaj jadę na aktywnym tempomacie, więc jakby nie ma tego problemu, bo samochód rozpoznaje prędkość i sam ją dostosowuje, a przynajmniej daje mi znać. Zużycie energii, bo to jest ważne w przypadku samochodu elektrycznego. No i oczywiście szybko tutaj sobie to sprawdzimy. Proszę bardzo. Mamy dość rozbudowane to menu, które pokazuje, jakie mamy aktualne zużycie. Mamy nawet taki wykres, który pokazuje, w których momentach to zużycie jest większe, w których mniejsze. Śmiesznie ta skala jest rysowana, ale do meritum. Średnie zużycie tego samochodu na 100 km to jest 26 kWh na 100 km. No to jak nie trudno obliczyć, przy baterii o pojemności 70 kW mamy zasięg 290-280 kilku kilometrów. Oczywiście te 26 to jest wysoka wartość i można z tego zbić, no ale cudów bym się tutaj nie spodziewał. Na ekspresówkach nie ma problemu, no bo drogi na ekspresówkach są równe, ale w mieście już bywa z tym różnie i jestem zaskoczony, że na takich dziurach, poprzecznych nierównościach ten samochód zachowuje się bardzo stabilnie i to zawieszenie jest skrojone i skonfigurowane dość komfortowo, dość miękko. Mimo 13 000 na liczniku, nic tutaj nie stuka, nie puka, więc z jednej strony mamy wygodny, komfortowy samochód, z drugiej strony wiemy, że po 13 000 km nadal ono jest w porządku. Reasumując, Maxus paradoksalnie to jest samochód, który na naszym rynku jest już ładnych kilka lat, ale mimo tego nie widać tych samochodów na ulicy. No właśnie, bo on miał dość wysoką cenę, był taką nowością chińską na naszym rynku. Teraz pojawiło się kilka innych samochodów, więc można przypuszczać, że i Maxusy będą chętniej wybierane przez klientów. Jeśli mówimy o tym modelu, o modelu Euniq 5, no to ten samochód nie ma konkurencji tak naprawdę, bo z jednej strony mało jest minivanów, z drugiej strony nie ma w ogóle minivanów elektrycznych w tym gabarycie, bo jak wspomniałem, MIFA 9, też Maxus, to jest zupełnie innej klasy samochód. Większy, bardziej luksusowy, bardziej komfortowy. Więc szukając samochodu rodzinnego, w którym z powodzeniem i w wygodnych warunkach możemy przewieźć 6 osób, no to Euniq 6 wydaje się całkiem ciekawą alternatywą, biorąc pod uwagę cenę tego samochodu i to, jak on jest wykończony, jaką daje przestrzeń, jaki daje komfort podczas jazdy i zasięg, bo nawet myśląc o tym samochodzie jako o samochodzie rodzinnym, no to możemy sobie wyobrazić, że na co dzień jeździmy po mieście i z tym nie ma problemu, jeśli chodzi o zasięg, a jeśli wybierzemy się na wakacje nad morze, no to ten zasięg 300 km mamy zagwarantowany. Chociaż producent twierdzi, że jest on znacznie większy. No i ładowanie. Ładowanie mocą 100 kW to jest już takie przyzwoite ładowanie, więc też podczas tych wyjazdów wakacyjnych nie powinno być z tym kłopotów. Zatem całkiem rozsądny wybór to jest, jeśli tylko komuś Maxus przypadnie do gustu. Stylistycznie oczywiście, bo w środku nie mam tutaj zastrzeżeń do ergonomii.